Witajcie wszyscy. U nas, jak widać, zima nie odpuszcza. Po wielkich mrozach napadało mnóstwo śniegu i wszystko jest przykryte pięknym, białym puchem. W śnieżne dni zazwyczaj jest ciemno i buro, niebo zasnuwają sine chmury. Ale to nie zmienia moich porannych rytuałów. Czy słońce, czy śnieg. Rano przygotowuję kubek wrzątku, od jakiegoś czasu ze szczyptą soli i wychodzę na zewnątrz na bosy spacer. Często pytacie, jak długo trzeba tak chodzić. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak długo, jak wytrzymasz bez bólu, jest w porządku. Trochę ruchu dla ruszenia krwi i limfy i wracam. Tu nie chodzi wcale o to, żeby się katować mrozem. Pamiętajcie, że poranna ekspozycja na światło słoneczne jest wspaniałym narzędziem dla nas wszystkich. Do regulowania zdrowia, samopoczucia, poziomu hormonów, zegara dobowego i nawet w bury dzień na zewnątrz i tak jest jaśniej niż w domu. W zimowe dni wychodzę i wpatruję się w niebo przez 10-15 minut, w zależności od tego, czy jest słoneczny, czy pochmurny poranek. Przy okazji piję swój wrzątek, rozciągam się, robię ćwiczenia oddechowe, takie poranne minimum dla zdrowia, zanim zacznę dzień. Nie wiem jak wy, ale ja zauważyłam, że najlepiej mi wychodzi robienie tych rzeczy jak najwcześniej rano. Jeżeli ich nie zrobię, to mają tendencję do odsuwania się i odsuwania w czasie, aż robi się wieczór i często mi się po prostu nie chce. Ach, no tak, poranki to też oczywiście czas na spacer i chwilę zabawy z pieską. Raptem kilka minut, a pozytywnie nastraja na cały dzień. Tam musisz szukać. Kolejnym obowiązkiem, od którego zazwyczaj zaczynam dzień, jest sprzątanie. Układam rzeczy pozostawione poprzedniego dnia wieczorem, wietrzę dom. Mamy 2 koty i psa, a ja lubię tylko koce z wełny. W dodatku dom jest drewniany, ma ponad 100 lat, więc tego trzepania i wietrzenia jest naprawdę sporo, ale nie przeszkadza mi to. Choć fakt, pod światło wygląda to dość dramatycznie. Staram się zmieniać swoje nastawienie do sprzątania i traktować je nie jako przykry obowiązek, ale wyraz wdzięczności i dbałości o miejsce, w którym możemy mieszkać. Lubię też stare przedmioty zgromadzone przez moją mamę. Każdy z nich ktoś kiedyś wykonał ręcznie, z wielką precyzją i dbałością, a nie maszynowo. I choć nie były wcale drogie, dla mnie są bezcenne. Moim planem na ten tydzień było przejrzenie nasion przed sezonem. Mam wielkie pudło, a w nim wielki bałagan. Mój stary zeszyt z zapiskami, odmianami pomidorów i róż, zachowane nasiona i te, których używałam w poprzednim roku. Dla ułatwienia dzielę je na kategorie i układam według pory wysiewu. Teraz wiem już, co muszę dokupić, co może być przeterminowane i czego mi brakuje.
Wyszło piękne słońce, postanowiłam więc wyjść na krótki spacer. Oczywiście w towarzystwie. Drzewa wyglądają tak pięknie przykryte śniegiem, a niebieskie niebo po wielu dniach szaro-burej ciemności daje ogromną radość. Wbrew pozorom, spacerowanie na wsi bywa trudniejsze niż w mieście. Przynajmniej jesienią i zimą. Chodzenie w śniegu po kolana nie jest zbyt przyjemne, a spacer wzdłuż drogi, gdzie jeżdżą samochody, tym bardziej. Nie mamy oświetlonych parków, a po zmroku lepiej nie wychodzić, bo można się potknąć o coś i co najwyżej wpaść w zaspę. Dlatego spacer to kolejna rzecz, którą staram się zrobić jak najwcześniej, oczywiście w miarę możliwości, bo inaczej, no właśnie, bo inaczej może na przykład rozpętać się śnieżyca i to jest koniec mojego spacerowania. W dobrym momencie wróciłyśmy. W taką pogodę najbardziej lubię siąść z kawą w oknie i obserwować, jak pada śnieg, a gdy nie pada, podglądać ptaki. Nasz dom jest zaraz pod lasem. Ogród jest w dużej mierze dziki, a natura podchodzi tuż pod nasze okna. Czasami lubię myśleć, że mamy taką budkę dla ludzi, a wszystko wokół jest już dzielone z dzikimi zwierzętami. I tymi mniej dzikimi oczywiście, które domagają się wiecznej uwagi. Grzeczny, ale nie. Nie. Możesz siedzieć, możesz patrzeć przez okienko. Tak? Nie. Są też tacy, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z ptakami. Ale spokojnie, wszystkie karmniki wieszam oczywiście poza zasięgiem kotów. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Cieszę się, że mogę z Wami dzielić się kawałkiem mojego świata i spojrzenia na codzienność. Mam nadzieję, że niebawem znów się spotkamy.